W tym filmie zbuduję pizzerię z FNAF-a w Lego, z animatronikami, różnymi atrakcjami i nocną ochroną, ale wszystko pójdzie strasznie źle. Poznajcie Henry'ego i Williama. Obaj budują roboty i lubią jeść pizzę, ale jakby kto nie lubi. Więc założyli pizzerię z animatronikami. I zaczniemy od jadalni. Całą podłogę wyłożyłem w czarno-białe kafelki i było to dość bolesne. Ścianę zrobiłem z gotowych cegieł, następnie na przykład użyłem czarne i białe płytki, a z grą ścian lekko odleciałem i wybrałem jasny niebieski. Myślę, że jest to lepsze niż typowe szare FNAF-owe ściany. W tych miejscach specjalnie zostawiłem przerwy, bo to tutaj będą wejścia do następnych pomieszczeń. Największą atrakcją pizzerii będzie oczywiście scena z animatronikami, dlatego przy użyciu brązowych plate'ów Italii zbudowałem coś takiego, a z tyłu dodałem ścianę z krzakiem, chmurkami i słońcem. Jako pierwszy na scenie stanie Freddy Fazbear, ale najpierw musimy go zbudować. Na szczęście Henry ma już wszystkie części, więc nie będzie z tym problemu. I proszę, mamy pierwszego z 6 animatroników z tej pizzerii. Freddy potrafi śpiewać, a nawet mówić. Hej, może warto go posłuchać. Jeszcze z różnych wedge plate'ów oraz zaokrąglonych części zbudowałem czerwoną zasłonę z żółtym akcentem. Znacznie zwiększa to atrakcyjność naszej restauracji. Gdy wieści o nowej pizzerii rozeszły się po okolicy, pojawiło się sporo gości. Tylko że na razie nie mają nawet gdzie usiąść. Potrzebujemy więc siedzeń. Zrobiłem je tak, że najpierw zbudowałem płaską podstawę z jednym studem, a potem na niego przyczepiamy podwójne oparcia i trzyma się to słabo, ale wygląda spoko. A dzięki takim dwóm dodatkowym siedzeniom i jakimś prostym stołom mamy komplet. Mogę je teraz położyć na miejsce. Całość obudowałem jeszcze żółtym murkiem, a na zakończeniach dodałem szklane ścianki, oczywiście z szachownicą. Goście jednak zaczęli się skarżyć, że ich stoły są puste i nie ma tu co jeść. A skoro w nazwie jest pizzeria, wypadałoby mieć kuchnię. Dla urozmaicenia ścianę do niej zrobiłem pod kątem 45 stopni i mimo, że wygląda to na łatwe, strasznie męczyłem się z tym, żeby to do siebie dopasować. Matematyka nie jest moją mocną stroną. Na dole znajduje się lada, na której położyłem kasę oraz pizzę i jest to tutaj tylko dlatego, żeby całość się nie rozpadła. Szybko zrobiłem kolorowy szyld, a po lewo i prawo dodałem po pizzę na ścianach, żeby było wiadomo o co chodzi. W samej kuchni znowu wytajlowałem całą podłogę, zostawiając miejsce na meble, a ściany wyglądają tak samo, tylko że zamiast niebieskich są białe. Natomiast szafki zrobiłem beżowe z drewnianym blatem, na górze także dodałem 3 mniejsze. Jest również umywalka. By robić pizzę, potrzeba pieca. Zrobiłem 2 miejsca z jakimiś przyciskami i postawiłem to na nóżkach, no i piec jest gotowy. Ale na wszelki wypadek zrobiłem też prostą mikrofalówkę. Dodałem jeszcze wyspę na środku kuchni i żeby zdywersyfikować działalność, William i Henry dostali dotację na frytkownicę. Te złote pazury wyglądają dosłownie jak frytki, a po włożeniu ich do czerwonego wiaderka to już w ogóle. Niestety żaden z panów nie potrafi zrobić nawet jajecznicy, dlatego ukradłem tym dwóm ziutkom stroje, wymieniłem ręce i główki, no i mamy 2 pracowników. Jeden z nich będzie stał przy ladzie, a ta babka będzie robiła pizzę. Zamówienie numer 87, gotowe! Zjadłem pizzę i tak brzuch boli! Brzuch boli od pizzy! Chyba ktoś nakłamał w CV, albo ktoś zaoszczędził na składnikach. Mniejsza. Szybko dodałem toaletę z umywalką, no i szary papier. Ważne, że jakikolwiek jest. A na zewnątrz zawiesiłem jeszcze tabliczkę. W środku pojawia się coraz więcej gości, dlatego przed jadalnią zrobiłem swego rodzaju lobby. Inspirowałem się tutaj filmem FNAF, dlatego ściany również będą żółte, a wejście do jadalni będzie ozdobione takim łukiem. Myślę, że jest fajnie. Jednak gdy goście przychodzą do pizzerii, to widzą to. Więc czas na elewację. Wzniosłem szybko beżowe ściany, oczywiście z szachownicą. Nad oknami, które zrobiłem z odwróconych drzwi, umieściłem fioletowe markizy, a kolumny zakończyłem tajlami w kolorze sand green. Na środku zostawiłem miejsce na szyld, a całość zwieńcza Fryderyk. Potrzebujemy jeszcze nazwy tej pizzerii. Z mojego zasobu liter udało się uformować napis Freddy Fazbear's Pizzeria, no i pięknie. Przy okazji dodałem tutaj napis pizza. Taki sukces pizzerii spowodował, że Henry spędza mało czasu w domu, dlatego jego córka Charlie przychodzi do pracy z nim. Henry jednak nie ma czasu jej pilnować, więc stwierdził, że zbuduje animatronika, który mógłby robić to za niego. Jest to marionetka, która przesiaduje w tym prezencie i ma ona system rozpoznawania twarzy. Na pewno Charlie nic się nie stanie. W międzyczasie zrobiłem taki pokój z wyjściem na zewnątrz, gdzie zaląkł się szczur, oraz z małym warsztatem. Położyłem tu też kostiumy, które Henry ukradł swojemu staremu znajomemu, Edwinowi. Ale serio, te główki z Animal Crossing całkiem przypominają kostiumy zrobione w Mary's Costume Manor. Nie dotykaj Frediego, karakanie. Ty pacanie, co ty robisz? Dawać mi tu menadżera teraz, szybko! Ja jestem menadżerem. Właśnie, gdy Henry zajmuje się sprawami technicznymi, to William zajmuje się sprawami biznesowymi. Za sceną zrobiłem mały pokój, gdzie przetrzymują pieniądze, a na ścianie zawisnął wykres z dochodami. Za zebrane dotąd pieniądze William może ulepszyć pizzerię albo kupić sobie nowy samochód.
Oczywiście, że samochód. Dlatego szybko go zbudowałem, używając w głównej mierze fioletowych klocków, ale dodałem również elegancki czarny pasek, ciągnący się przez środek. Nowe auto Williama ma aż 4 koła, 1987 koni mechanicznych, ale co najważniejsze, pojemny bagażnik, było w okazałej cenie. Biznes skręcił się dalej. Williama jednak cały czas coś nękało. Stracił on syna, a jego wspólnik miał szczęśliwą rodzinę. Dlatego jednej nocy, po wypiciu za dużo, podjechał pod pizzerię. Dziecko było, dziecko się zmyło, a Fazbear Entertainment zaduszowało całą sprawę. Co nie zmienia faktu, że Henry się załamał, ale nie podejrzewał, kto mógł to zrobić. Marionetka po tej sytuacji się zmieniła, zupełnie tak, jakby była opętana. Ale nie, skąd? By uniknąć takich sytuacji w przyszłości, Fazbear Entertainment znalazł sobie stróża nocnego. Będzie on potrzebował biura, ale zanim to może dodajmy więcej animatroników. Henry więc szybko zrobił Boniego i ja wiem, że on jest kanonicznie niebieski, ale ten fioletowy jakoś mi pasuje. Miałem do wyboru kilka gitar, ale ta jest zdecydowanie najlepsza. I można go umieścić na scenie. Wróćmy do naszego stróża nocnego, którego nazwałem Mike. Całkowicie przypadkowe imię. W tej sekcji pizzerii zmieniłem kolor szachownicy na niebiesko-czerwoną oraz również postanowiłem zrobić szare ściany. Ale ozdobiłem je różnymi rysunkami i pierdołami, by jak najlepiej oddać ten klimat. Uformowały nam się tutaj dwa korytarze, między którymi znajdzie się biuro. Dodałem po jednym oknie z obu stron oraz także drzwi, a używając prostego mechanizmu, mogą one się otwierać i zamykać. Mógłbym się tym bawić godzinami. Dodałem też przyciski do światła oraz do otwierania i zamykania drzwi. W biurze z pierwszej gry nie ma nic więcej niż krzesło i biurko. Z fotelem nie będzie problemu, ale biurko już nie jest tak proste do zrobienia. Używając klocków z cudami na bokach, udało mi się zrobić dość zgrabnie wyglądające monitory, a na tym na górze dodałem jeszcze cupcake'a. Zmieścił się jeszcze jeden monitor, niezbędny wiatrak, czerwono-biały kubek oraz kartka. A na dole biurka wcisnąłem jeszcze szuflady. Na ścianie zawiesiłem więcej plakatów i papierków, ale tym razem postanowiłem używać tylko części Lego, dlatego ten plakat musi starczyć. Akurat skończyłem budować na czas, ponieważ przyszła pora na... Halo? Chciałem nagrać do ciebie wiadomość. Pracowałem w poprzedniej pizzerii, więc tak. Witamy Freddy Fazbear's Pizzeria. Magicznym miejscu dla dzieci i dorosłych, gdzie fantazja i zabawa używają. Fazbear Entertainment nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia lub życia. Każde zakinięcie ma być... Wydaje się, że w pizzerii jest dość spokojnie, dlatego gdy Mike siedzi w biurze, ja zbudowałem kolejnego animatronika, jakim będzie Chica. Myślę jednak, że wygląda dość nudno, dlatego zamieniłem jej nogi na takie i dodałem różowe rolki, które widzimy w najnowszej grze z FNAF-a. Oraz do ręki wczepiłem jej babeczkę. Może teraz stanąć na scenie, która jest już pełna, ale trochę miejsca pozostało tutaj. Myślę, że już wiecie, co tu będzie. Zobaczmy może co u Majka. Ach tak, śpi jak zabity. Dobra, może nie zabity, okej. I tak przespał całą swoją nocną zmianę. Dlatego rano może stanąć za ladą, przy której można zgarnąć różne maskotki. Ten misiek wygląda dosłownie jak Freddy. Na ścianie zawiesiłem jeszcze więcej gratów, np. maskotkę Boniego oraz kilka dekoracji, np. piracką flagę. Dzieciaki mogą odebrać swoje nagrody, gdy zdobędą wystarczającą ilość kuponów, a można je zdobyć grając w gry na automatach, dlatego czas zbudować arcade room. Idealna do tego pomieszczenia będzie czarna podłoga z takimi kolorowymi fragmentami. Myślę, że wystarczająco dobrze oddaje to wygląd takich miejsc. Zbudowałem maszynę do pinballa, jakiś prosty automat, jeden zajmowałem z zestawu, a tutaj użyłem takich śmiesznych paneli z kremem. Chyba można tu zagrać w papas. Idealnie mieszczą się na tej ścianie, ale mamy jeszcze sporo miejsca. Używając kilku zielonych klocków, kierownicy i siedzenia, zrobiłem grę wyścigową. W ogóle ten ziutek na ekranie przypomina awatar Scotta Cautona. A obok umieściłem masywny automat z grą muzyczną. Bardzo popularna jest taka gra, że trzeba uderzyć w worek, dlatego robiąc bardzo prosty mechanizm i zamykając go w obudowie ze światełkami, mamy działającą grę. A przy użyciu kilku zaokrąglonych części i dużych białych tile zrobiłem Cymbergaja, a te elementy wyglądają dosłownie jak odbijaki, a krążek to zwykły okrągły tile. No i mój ulubiony pokój z całej pizzerii jest gotowy, a atrakcyjność pizzerii mocno się zwiększyła. Teraz po wygraniu gry można zdobyć kupony i wymienić się na maskotkę. Świetnie. W pizzerii mamy coraz większy ruch, dlatego dodałem dodatkowe stoły, a przy okazji wypełniłem te poprzednie. Wygląda to o wiele lepiej. Jadalnie przezdobiłem jeszcze balonami i dałem biały prezent. William również zatrudnił kelnera, a ja przybrałem go w wystrój Chiki. By osiągnąć absolutny szczyt atrakcyjności tego miejsca, czas na kolejnego animatronika. Dla niego jest osobna scena. Wziąłem takie dwa duże wedgeplate'y i przy użyciu zaokrąglonych tili ułożyłem dość naturalnie wyglądający kształt. Przyozdobiłem jeszcze wszystko gwiazdkami oraz połączyłem pod kątem. Teraz można położyć to na miejscu. A za kurtyną będzie siedział mój ulubieniec Foxy. I szczerze wygląda świetnie. Do tego Foxy to pirat, a jak wiadomo każdy dzieciak lubi piratów. O, hej William!
Po co on tam idzie? A, nieważne. Myślę, że ta pizzeria może być jeszcze lepsza, gdy dodam do niej basen z piłkami. Akurat tutaj mamy na to idealne miejsce. Nie jest to nic trudnego, dosłownie zbudowałem obramówkę i wsypałem do środka sporo piłek. Kurde, wysypało się. Na ścianie zawiesiłem chmurkę, tutaj dodałem dodatkowe krzesła i w sumie gotowe. W ogóle w środku tego basenu musi być sporo zarazków. Wydaje mi się, że przekroczyliśmy limit. Gdzie on jest? Ach tak! William dokopał się do stroju Springboniego z poprzedniej pizzerii, przebrał się w niego, no i sami wiecie. Dziecko, dlaczego siedzisz tutaj tak samotnie? Chodź, pokażę ci moją kolekcję klocków Lego Ninjago. Ciekawe, czy ma Lloyda the X. Dziecko było, dziecko się zmyło, ale tamtej nocy William ukatrupił jeszcze 3 dzieci. Dzieci były, dzieci się zmyły, a Fazbear Entertainment zatuszowało całą sprawę. William postanowił ukryć ciała wewnątrz animatroników. Tym razem jednak wszystkim zainteresowała się policja. Rodzice zgłosili zaginięcie swoich pociech, jednak służby nic nie znalazły, oprócz strasznego smrodu dochodzącego z animatroników. Mimo wszystko William został aresztowany. Zbliżała się północ, dlatego Mike udał się do biura na swoją drugą nockę. Przeglądając kamery wydawało się, że wszystko jest w porządku, ale gdy zobaczył na jadalnię, na scenie brakowało Bonniego. Rozglądając się po innych kamerach, zauważył, że Bonnie stoi w warsztacie. Mike szybko wstał i zamknął drzwi. Po krótkim czasie Bonnie zniknął. Okazuje się, że dusze dzieci zabitych przez Williama opętały animatroniki i widzą Mike'a jako swojego mordercę. W skrócie, nasz stróż ma przechlapane. Teraz na scenie brakowało Chicky. Było słychać, że jest w kuchni, ale tam kamera oczywiście nie działa. W końcu pojawiła się w korytarzu obok wejścia. Mike znowu zamknął drzwi i jakoś tak wybiła 6 rano. O tej godzinie stróż kończy swoją zmianę, a animatroniki nagle przestają go atakować. Po incydentach, które zaszły w pizzerii, pojawiało się coraz mniej gości, a pieniędzy zaczęło brakować. Do tego Williama wypuścili z aresztu, bo nie znaleźli na niego żadnych dowodów. Panowie byli zmuszeni zamknąć pizzerię, ale Mike miał tu zostać 5 koszmarnych nocy, więc zostały mu jeszcze 3. Teraz był przynajmniej gotowy na to, co go czeka. Przynajmniej tak mu się wydawało. Okej, Foxy chyba serio jest dobrym gościem? Wracając. O, na szczęście wybiła 6. Była to ostatnia nocka w tej pizzerii, która szczerze wyszła świetnie. Ale zrobiłem też inny film z FNAF-a, który możesz zobaczyć po tym, jak Mike odbierze swoją wypłatę.